Mówi się, że hybrydy typu plug-in świetnie nadają się do jazdy po mieście, ale niekoniecznie nadają się do jazdy w długie trasy, ponieważ mają na przykład mniejsze zbiorniki paliwa. Mówi się też, że hybrydy typu plug-in nadają się do jazdy po mieście, ponieważ tam jeżdżą na prądzie, są ekonomiczne i zużywają niewiele energii. Ale nie nadają się do jazdy w długie trasy, bo jak ta energia w akumulatorze się skończy, to palą tyle co V8 w trasie. A Audi na to mówi, że a nie, bo my wymyśliliśmy taką hybrydę, która super sprawdza się na co dzień w mieście i też świetnie sprawdza się w trasach, bo pali niemal tyle co dieselek. A my dzisiaj sprawdzimy te obietnice Audi na przykładzie tego, czyli najnowszego A6 z technologią hybrydową. I pojedziemy daleko w świat. Nowe Audi A6 już Wam pokazywaliśmy, było z dieselkiem, tu możecie sobie kliknąć, żeby je obejrzeć. A jeżeli byście chcieli kupić takie A6 albo z dieselkiem, albo benzynowe, albo hybrydę typu plug-in, to pamiętajcie, że uruchomiliśmy Findcar. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Więc wchodźcie, sprawdzajcie, wyszukujcie, klikajcie i jeździcie. Przechodząc do naszej A6. Do tej pory Audi stosowało nomenklaturę w nazewnictwie A6 i w ogóle wszystkich swoich modeli hybrydowych TFSI i dodawało E na końcu. I to się zmienia. To już nie jest TFSI-E. To już jest e-hybrid. I to nie jest oznaczenie mocy 45, 50, 55, 65. Zmieniono to na moc, ale podawaną w kilowatach. Dokładnie to jest e-hybrid 220 kW i 270 kW, czyli kilowatów. Więc pełna nazwa naszego egzemplarza to jest Audi A6 Avant e-hybrid 270 kW, ponieważ mamy wersję mocniejszą. Obie wersje. I 220 kW, i 270 kW, czyli 299 koni i 367 koni, mają tę samą podstawę, którą jest silnik spalinowy, czterocylindrowy, czyli po prostu znane wszystkim, przez niektórych lubiane, przez innych nie, 2.0 TFSI, które ma 252 konie mechaniczne. Oprócz niego jest tu, za tym silnikiem spalinowym, silnik elektryczny, który ma 143 konie i 350 Nm w obu wersjach. Więc mamy dokładnie w obu wersjach te same silniki spalinowe, te same silniki elektryczne o tych samych parametrach, więc jak to się stało, że jedna wersja ma systemowo 299 koni, a druga 367? Wynika to z tego, że w tych silnikach inaczej poprowadzono moment obrotowy, ma inny wykres na hamowni i silnika spalinowego i elektrycznego, w związku z czym one przecinają się w innym punkcie i moc systemowa jednego i drugiego jest inna. Osiągnięto to oczywiście tylko oprogramowaniem sterownika. I wiecie, ile za ten chip tuning sobie życzy Audi? 52 000 złotych. Taka jest różnica w cenie pomiędzy tą wersją 220 kW, a mocniejszą, którą my mamy, czyli 270 kW. Dorzucają Wam dokładnie 68 koni i biorą za to 52 koła. Najdroższy chip tuning w historii. Ale trzeba też uczciwie przyznać, że w droższej wersji jest lepsze wyposażenie, bo samochód ma już na przykład pakiet S-Line standardowo, czego nie ma w 220. Ma sportowe zawieszenie, które jest obniżone o 2 cm względem standardowego. I to już jest w standardzie w 270. Zaciski pomalowali na czerwono w tej mocniejszej wersji i to jest za Frico. Oprócz tego są jeszcze sportowe fotele, felgi 19, bo mniejsze są w 220, chociaż my mamy w ogóle jeszcze dodatkowe 20-calowe, bardzo ładnie. Świetnie się komponuje ta felga, która przypomina płatek śniegu ze zimowymi oponami, biorąc pod uwagę to, gdzie jedziemy, czyli do Austrii na narty. No to będziemy naprawdę ładnie na tym śniegu wyglądali, o ile będzie śnieg, bo jak widać, zima taka piękna, że trzeba było okulary przeciwsłoneczne założyć, a tam jest podobno jeszcze ładniej. W standardzie jest też skrętna tylna oś, czyli ona o 5 stopni się obraca, albo w prawo, albo w lewo, zależnie od tego, z jaką prędkością jedziemy. Do 60 km na godzinę skraca to promień zawracania, powyżej 60 na godzinę gwarantuje lepszą zwinność, na przykład na zakrętach. Akumulator.
To jest istotna rzecz w pluginach. Do tej pory te akumulatory w Audi były dosyć niewielkie, jeżeli chodzi o pojemność, bo jeżeli chodzi o gabaryty, były spore. W poprzedniej A6 hybrydowej i w A7 to było niespełna 14 kWh pojemności netto. Akumulatora nie powiększono tutaj w rozumieniu fizycznym, czyli on nadal ma metr na metr, 18 cm grubości, wylądował w bagażniku. W nowej A6 i też w A5 i w Q5, bo tam jest dokładnie ta sama technologia, tego akumulatora nie powiększono w rozumieniu fizycznym. On waży tyle samo, ma takie same rozmiary, ale zwiększono w nim gęstość energii aż o 45%. Efekt jest taki, że mamy tutaj ponad 20 kWh takiej użytkowej pojemności netto, czyli tej, na której możemy sobie przejechać za dany dystans tylko z napędem elektrycznym. Ale całkowita pojemność to jest ponad 25 kWh. Zostaje nam te ponad 5 kWh po to, żeby po wyczerpaniu się tych 20 nadal, żebyśmy mogli jechać w trybie hybrydowym. Niestety, fakt, że ten akumulator znalazł się tutaj w tej części bagażowej, spowodował, że zbiornik paliwa zmniejszył się z 56 litrów w wersji spalinowej do 46 litrów, przy czym w dieslach on w ogóle w A6 ma 60 litrów. Zmniejszył się również bagażnik. O ile w A6 spalinowej MHEV ma 466 litrów pojemności, to tutaj zostały z tego tylko 404 litry. I dodatkowo 2 worki z kablami, które oczywiście możecie sobie zostawić w domu, przecież nie musicie ich wozić ze sobą, jak się ładujecie tylko w domu na przykład. 404 litry. Nie brzmi to dumnie, chociaż wygląda tak na oko na więcej. I powiecie teraz, Volvo robi to lepiej, bo Volvo to jak jest hybryda Volvo, to bagażnik jest taki sam jak w wersji spalinowej. Tylko Volvo ma trochę inną koncepcję tworzenia hybryd typu plug-in. Mianowicie taką, że jak jedziecie Volvo z napędem elektrycznym, to jedziecie samochodem tylnonapędowym, ponieważ elektryczny silnik został umieszczony bezpośrednio na tylnej osi, więc nie ma tam wału. Jak nie ma wału, to w podłogę można było wsadzić sobie akumulator. Więc Volvo, jak jedzie na elektryku, to jest Volvo tylnonapędowym, i jak jedzie w układzie hybrydowym, to jest czteronapędowe, a już jak jedziecie z większymi prędkościami, gdzie silnik elektryczny mu nie pomaga, to jest Volvo tylko przednionapędowym. Ale oczywiście jest praktyczniejsze, bo ma większy bagażnik. Audi wymyśliło to sobie inaczej. Tutaj jest silnik spalinowy, zaraz za nim silnik elektryczny, dopiero skrzynia biegów. Co nam to daje? Daje nam to napęd Quattro Ultra w tym wydaniu, w każdym napędzie, czyli czy jadę na silniku elektrycznym, czy jadę na silniku spalinowym, czy na obu, to zawsze ta moc i moment obrotowy trafiają na 4 koła. Jednocześnie, jak w Volvo mamy tam silnik spalinowy i od razu akumulator, a tylko z tyłu silnik elektryczny, który waży około 80 kg, to auto ma większość masy na przodzie. Audi powiedziało, nasze auta się mają dobrze prowadzić, więc balans pomiędzy przodem a tyłem, wyważenie samochodu ma być idealne. Dlatego tam mamy silnik spalinowy, elektryczny, skrzynię biegów, wał napędowy i z tyłu akumulator. Więc rozkład masy tutaj to jest niemal 50/50. Przy czym ten akumulator tutaj, który jest pod podłogą, też skonstruowano tak, żeby on był jak najcieńszy, ma niespełna 18 cm, ale metr na metr. To też powoduje dobre rozłożenie masy. Ładowanie? No niestety tylko 11 kW, co oznacza, że w warunkach domowych potrwa to 2,5 godziny. Akurat w domowych szybciutko, ale brakuje tutaj takiego CCS-a, choćby jak jest w nowej A3, bo to spowodowałoby, że wystarczy nam 50 kW mocy ładowania ze słupka, albo nawet 40. Podjeżdżacie na stację benzynową, tankujecie auto, idziecie coś zjeść i uzupełniacie sobie ten akumulator w pół godziny do 80%. Tutaj niestety nie ma takiej możliwości. Podobno w najnowszych pluginach Audi już ma być, w tych większych, bo w A3, tak jak powiedziałem, już jest taka możliwość i w Q3 też jest taka możliwość, mają one CCS-a, w A5 i w A6 tego póki co nie ma. No dobra, jak to wygląda sprawa z tymi 404 litrami? Tak na oko dramatu nie ma. Jak wrzucimy tutaj dwie walizki, no to jak widzicie one idealnie nawet nam wejdą pod roletkę. Wiele miejsca tam nie pozostanie, na jakieś kocyki, poduszeczki ewentualnie, tu jakieś plecaki. Gdybyśmy mieli miękkie torby albo kabinówki, to zapakujemy go nieco praktyczniej. Kiedy sobie zdejmiemy, to wywalimy aut, to sytuacja ulega poprawie,
bo to sobie ustawiamy w ten sposób, to sobie ustawiamy w ten sposób. Tu spokojnie wchodzi nam jeszcze trzecia taka i jeszcze obok niej zostanie sporo miejsca. Kierowca jakąś tam delikatną widoczność jeszcze przez ten wizjerek do tyłu, przez lusterko wsteczne będzie. Niemniej oczywiście już wtedy nie mamy rolety, ale tutaj od przodu jeszcze zostaje trochę miejsca. Więc ten bagażnik, powiem Wam, nie sprawia wrażenia, jakby miał 404 litry. Niektórzy producenci, powiem Wam szczerze, naprawdę, to by stwierdzili, dobra, wyszło nam 404, ale p***nijmy 504 w danych technicznych, bo klienci i tak się nie połapią. Audi tutaj uczciwie podało tę pojemność, natomiast w praktyce wcale nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać, czytając dane papierowe. W niektórych pluginach jest też tak, że przez zastosowanie akumulatora tutaj pod spodem pojawia nam się w bagażniku garb. A tutaj mamy dosyć nisko próg załadunkowy i ta podłoga jest płaska. Niemniej pod spodem tu nie ma żadnych schowków. Wygospodarowano jedynie maleństwo takie, tutaj na zestaw naprawczy, na jakieś klucze, tutaj można jeszcze wrzucić sobie jakieś inne graty, bo trójkąt znalazł się na przykład w tym miejscu. Poza tym ładne wykończenie, tu gumeczka, tutaj uchwyty montażowe do siatki, bardzo ładne listwy LEDowe po obu stronach, haczyki i to co lubię, czyli cięgienko do składania oparcia tylnej kanapy i to co lubię również, kanapa dzielona w proporcjach 40, 20, 40, czyli jak sobie złożymy tę część, to się akurat tam robi chyba tylko od środka, tutaj nie mogę tego zrobić, to możemy przewozić dłuższe przedmioty i jednocześnie 4 pasażerów w środku. Następuje wyzerowanie komputera pokładowego. O, proszę bardzo. I udajemy się w trasę liczącą 889 km, bo jedziemy do Hinterstoder w Austrii. A po co? A po to jedziemy, żeby pojeździć na nartach. A tak serio to także po to, żeby sprawdzić, jak realnie będzie się taki plugin nowoczesny sprawował w takiej trasie. Przede wszystkim, jakie będzie miał realne zużycie paliwa, zużycie energii. Teraz mamy prawie pełen zbiornik paliwa. Przejechał samochodu od zatankowania 50-60 km i prawie pełny akumulator. Dokładnie ma 96% i pokazuje, że na prądzie tylko mogę przejechać 95 km. Audi mówi, że w takim cyklu mieszanym WLTP można przejechać właśnie około 100, Avantem 570 kW, czyli 367 koni mechanicznych. Co jednak ważne, to Audi mówi, jak jedziesz w trasę hybrydą typu plug-in, to nie korzystaj z Google Mapsów, z Android Autoów, z jakichś Apple CarPlayów, tylko używaj nawigacji fabrycznej, ponieważ ona ma coś, co nazywa się asystent jazdy hybrydowej. I jak wejdziecie sobie w tryb napędu, to widzicie, tutaj jest asystent hybrydowy i on jest w tym momencie włączony i jadę w trybie hybrydowym. Ponieważ ten asystent hybrydowy korzysta przede wszystkim z GPS-u i ze wskazań nawigacji, żeby odpowiednio dobrać sobie tryb trasy podczas jazdy. Na przykład teraz jadę bocznymi drogami z niewielkimi prędkościami, trochę po mieście, w związku z czym on korzysta z napędu elektrycznego. Jak wyjadę w trasę, będzie korzystał głównie z spalinowego napędu. Jak wjedziemy w korki, to znowu przełączy się na elektrykę. Podczas przyspieszania będzie wykorzystywał silnik elektryczny, żeby zminimalizować zużycie paliwa. Podczas hamowania będzie rekuperacyjnie odzyskiwał energię. A to wszystko po to, żeby na tej trasie liczącej prawie 900 km równomiernie zużywać akumulator. Nie chodzi o to, żeby przez pierwsze 100 km go całego zużyć, a potem przez 800 jechać tylko na paliwie. Tylko tak pożytkować energię zgromadzoną w akumulatorze, żeby to było jak najbardziej efektywne. Więc ciekaw jestem, jak to w rzeczywistości będzie działało. Tak jak powiedziałem, mamy prawie pełen zbiornik paliwa, mamy prawie pełen akumulator, jedziemy, zobaczymy, jakie będzie zużycie paliwa, jakie będą tego koszty w porównaniu z normalnym autem spalinowym czy z dieslem. 900 km to już jest taka trasa, która naprawdę pozwoli nam ocenić tę technologię rzetelnie i uczciwie. Nie wiem jak będzie, nigdy pluginem w taką trasę z taką technologią nie jechałem, z żadnymi tego typu asystentami hybrydowymi. Co oprócz tego? No oprócz tego mam ustawioną rekuperację w trybie automatycznym. Co to oznacza? Gdzie to jest ta rekuperacja? Gdzieś tutaj, o to było i to widać. O proszę, rekuperacja automatyczna. To oznacza,
że ona też działa zależnie od warunków drogowych, od tego, co wykrywają radary, co wykrywają kamery, co pokazuje nawigacja, jakie są wskazówki GPS-u, czy zjeżdżam z górki nawet, bo to także bierze pod uwagę i sobie dostosowuje moc rekuperacji dokładnie do tych wszystkich warunków. Czyli jak teraz jadę równą prędkością za naszą A5, też w pluginie, tylko tym słabszym pluginie, to zdejmuję nogę z pedału gazu i A6 mi się toczy, sama mi się toczy. Jak A5 zacznie hamować, bo na przykład zacznie wjeżdżać w teren zabudowany, co zaraz będzie miało miejsce, o proszę bardzo, to zobaczcie, o już on zwalnia i tutaj rekuperacja też wyczuwa, że jest i teren zabudowany i auto przed nami i też spowalnia mnie do 50 km na godzinę. Jakby ostrzej przyhamował, to ona, o zobaczcie, ktoś przechodzi pieszy, nie, teraz do końca to trzeba w takich sytuacjach jednak używać pedału hamulca. Jeszcze jedno nowum się pojawiło, mianowicie kiedy jadę w trybie elektrycznym, to łopatki przy kierownicy sterują siłą rekuperacji. Mogę sobie manualnie zwiększyć tę moc albo ją zmniejszyć w 3 stopniach. Natomiast kiedy jadę w trybie hybrydowym i działa też silnik spalinowy, to już łopatki działają tradycyjnie, czyli zmieniają przełożenia w 7-biegowej skrzyni S-Tronic. Sama rekuperacja jest bardzo mocna, bo to 88 kW aż, czyli w okolicach jakichś 85% mocy silnika elektrycznego. To naprawdę dużo, więc każde odpuszczenie gazu, każde hamowanie oznacza tutaj odzysk naprawdę sporej ilości energii i Audi wyliczyło, że za 90% wszystkich hamowań tym samochodem będzie odpowiadała rekuperacja, czyli silnik elektryczny, a nie fizyczne hamulce. Można też wymusić sobie jazdę one pedal, na przykład w mieście to zdaje egzamin, czyli samochód się zatrzymuje aż do zera tylko przy użyciu rekuperacji. Może czasami na sam koniec trzeba tylko użyć pedału fizycznego hamulca. Co jeszcze różni A6 plug-in, czyli e-hybrid 220 i 270 kW od wersji spalinowych, to, że mam tutaj przycisk EV, który wymusza mi jazdę tylko na silniku elektrycznym. Czyli jak mam ładunek w baterii, to normalnie korzystam sobie z tego EV i wtedy sobie popylam tylko na prądzie. Oprócz tego mamy tutaj możliwości wybrania sobie właśnie o tutaj albo trybu EV, albo wymuszenia trybu hybrydowego. Można sobie zaznaczyć, żeby samochód zawsze uruchamiał nam się domyślnie w trybie elektrycznym, jak jest akumulator naładowany, ale jak mam to wyłączone, to domyślnie uruchomi się w trybie hybrydowym. No mogę też zaznaczyć sobie tego asystenta hybrydowego oczywiście, ale też zobaczcie, jak to zacznę sobie przesuwać, to mogę sobie zaznaczyć, do jakiego poziomu ma się rozładować akumulator. Czyli jak mi się rozładuje, na przykład potrzebuję, powiedzmy, wiem, że jadę w trasę, ale na koniec chciałbym jeszcze mieć około 50 km zasięgu, bo wiem, że będę jeździł tylko po mieście, to sobie ustawiam to na tym poziomie. Na tym poziomie można, na dowolnym poziomie można też ustawić sobie cel ładowania. Czyli mogę sobie, teraz nie, bo jadę akurat, ale tutaj mogę sobie zmniejszyć, powiedzmy, cel ładowania na 80%, co jest rzekomo zdrowsze dla baterii, natomiast jak ją ładujecie na 100%, od razu wsiadacie i jeździcie, to już tak bardzo jej nie szkodzi. Ona nie lubi stać naładowana do 100%. Jak jest naładowana do pełna i zaczynamy jechać, to już niczego takiego to już nie ma takiego problemu. Oczywiście i tutaj dlatego można sobie ustawiać czasy odjazdu, że wiem, że jutro o 8:30 wyjeżdżam, czy tam tu jest zaznaczona 8:15, to on będzie tak ładował ten akumulator, żeby równo o 8:15 było 100%, żebym wsiadł i sobie mógł jechać, więc nie trzeba o tym pamiętać, tylko robi to za nas komputer. Odpowiednio sobie dopasuje czas ładowania, odpowiednio sobie dopasuje moc ładowania, tak żeby cały czas ten akumulator pracował, żeby był jak najbardziej efektywny, miał jak najmniejszą degradację. Więc tak z technologicznego punktu widzenia wszystko tutaj się zgadza. Mega to wszystko poprawiono, mega to dopracowano z pierwszymi w porównaniu z pierwszymi hybrydami typu plug-in sprzed nawet 10 lat w przypadku Audi, bo pierwszą taką hybrydą była A3. No niezbyt udaną, bo oparta jeszcze wtedy była na silniku 1.4 TSI i mały akumulator, i mały zasięg, i mało prądu. Jak zaczynała jechać, to nie było wcale tak wesoło, jak mogłoby się wydawać. Teraz mamy już duży zasięg, mamy spory akumulator pojemnościowo, mamy dopracowaną rekuperację, mocną rekuperację, mamy tego całego asystenta hybrydowego, więc bardzo ciekaw jestem, jak ta cała teoria przełoży nam się na praktykę podczas tej długiej, prawie 900-kilometrowej
podróży. Będę zdawał relacje po drodze. Zbiornik paliwa nie jest wielki, ma tylko 46 litrów, ale mam nadzieję, że jedno tankowanie nam wystarczy. No i za chwilę pyknie nam 300 km, czyli 1/3 drogi. Statystyka. Te 300 km, dokładnie 292 w tym momencie, przejechaliśmy w 2 godziny 28 minut. Czyli 300 km, 2,5 godziny, bardzo dobry timing. Zużycie paliwa średnie 8 litrów. Jechałem cały czas na autostradzie sobie na tempomacie 140 na godzinę, 145 na godzinę, przepraszam, bo to ten taki błąd pomiarowy każdego licznika. Tutaj 5 km, więc 140 było na GPS-ie. 125 na drodze ekspresowej, więc 8 litrów. Przy takich prędkościach, z pełnym bagażnikiem, we 2 osoby, uważam, że to jest bardzo dobry wynik jak na auto, które ma 367 koni mechanicznych i przyspiesza do setki w 5,3. Ale nawet nie tyle jest istotne to średnie zużycie paliwa w tym samochodzie, co to, że ciągle mam 77% akumulatora, ponieważ zużywał energię tylko od Grodziska do S8, jak dojeżdżałem na dystansie kilkunastu kilometrów, i jak były roboty drogowe na S8, też tam było kilka, może kilkanaście kilometrów robót drogowych i tam też jechał tylko na elektryce. A tak to cały czas jedzie na silniku spalinowym i od 150 kilometrów, a nawet od 200, czyli od momentu, kiedy były te roboty drogowe, utrzymuje się poziom naładowania akumulatora na 77%. Więc w ogóle petarda to zużycie paliwa, biorąc pod uwagę fakt, że ciągle mamy energii tyle w akumulatorze. I starczy nam jej jeszcze, jak podpowiada, na 70 km. 2 spostrzeżenia jeszcze. Samochód jest zajebiście wyciszony. I aż wziąłem ze sobą sonometr z chaty, bo wyczytałem w informacji prasowej, że o 30% względem poprzedniej A6, czyli tej C8, poprawiono tutaj wyciszenie. Dodatkowo komory silnika, nowe uszczelki w drzwiach, nawet opony, a w zasadzie felgi są specjalną pianką od środka wyłożone po to, żeby eliminować hałasy pochodzące od drogi. I teraz uwaga, lecimy 140 na godzinę. Nie do uwierzenia. W granicach 65 dB przy 145 licznikowych. To powiem Wam, że większość samochodów nawet przy 120 nie ma takiego parametru, tylko to jest parametr 67, 68. Jak jest auto głośniejsze, to w okolicach 80, a teraz zejdziemy w okolicach 70, przepraszam. A teraz zwolniłem do 125 i zobaczcie. To jest niesamowite. Tu się prawie nic nie zmienia, jeżeli chodzi o hałasy, gdy zwiększacie prędkość. Jedziecie 125 i tak jakbyście jechali 145 i szkoda, że nie jadę do Niemiec, bo jakbym był w Niemczech, to bym Wam udowodnił, że jak się jedzie 170, 180, to też ten hałas nieznacznie wzrasta. Bardzo dobrze wyciszona jest nowa A6. Słowo jeszcze o tempomacie. Świetnie utrzymuje odległość od aut przed nami. Kiedy widzi, że ktoś jedzie wolniej, to odpowiednio wcześniej, ale też nie za wcześnie zaczyna delikatnie zwalniać. To nie jest tak, że on od razu hamuje. On sobie powoli tak jakby zdejmował nogę z gazu, zaczyna rekuperować, odzyskiwać tę energię, ale niczego nie robi nagle. Naprawdę robi to bardzo bezpiecznie, w stonowany, spokojny sposób. Potem sobie spokojnie przyspiesza. W zasadzie powiem Wam, od Radziejowic to nie dotknąłem pedału hamulca, może tylko jak było to zwężenie i musiałem wyhamować, a tak to on sobie wszystko załatwia sam, więc działa rewelacyjnie, poza trzymaniem w pasie ruchu, bo zdarza mu się, zamiast idealnie trzymać po środku pasa ruchu i pokonać łuk tak jak tutaj, to zamyszkować. Od prawej pojedzie do lewej. Raz nawet miał taką sytuację, że nie zauważył prawej linii i zjechaliśmy poza nią, nie zareagował w ogóle. Więc tutaj to prowadzenie po pasie ruchu jest przez 90% czasu dobre, ale zdarzają mu się takie przypadki, że jakoś tak chybotliwie po prostu jedzie. Natomiast samo działanie radaru naprawdę rewelacyjne. I jeszcze jedna rzecz, jak wjechaliśmy na Śląsk i zaczęliśmy jechać tą autostradą po Śląsku, to nagle wyświetlił nam się komunikat. Zanieczyszczenie powietrza
zamknij wszystkie okna. No i ja wchodzę Ci w menu, a on tutaj ma coś takiego sprytnego, że pokazuje zanieczyszczenie na zewnątrz, ale możecie też włączyć sobie Air Quality i wtedy je oczyszcza. I zobaczcie, teraz mamy pyłki, cząstki stałe na zewnątrz na żółtym poziomie, a w środku są zielone. Jak wówczas rzeczywiście pojawił się ten komunikat i wszedłem w to, to tu było wszystko na czerwono, to było w okolicach 250, a tutaj też było na czerwono w granicach 250. Dopiero jak kliknąłem Air Quality, to po chwili zrobiło się pomarańczowe, a po chwili zielone, czyli zaczął oczyszczać to powietrze w środku. Zajęło mu to tak mniej więcej 5 minut, żeby całe powietrze w środku oczyścić. Podniósł też prędkość pracy wszystkich dmuchaw i szybko oczyścił to powietrze, więc naprawdę fajna rzecz. No dobrze, zaraz wjeżdżamy do Czech. Mamy już w tym momencie 305-306 km za sobą, w 2 godziny 35, 150 zasięgu nam zostało, za jakieś 100-150 km będziemy się tankowali. Myślę, że za 100 bardziej, żeby nie zużywać baterii dojeżdżając do stacji. I mam nadzieję, że już na tym drugim zbiorniku dojedziemy sobie do celu. Ciekawostka jest taka, jeżeli chodzi o Czechy, że samochody plug-in, które emitują poniżej albo czy tam do 50 gramów CO2, dwutlenku węgla według normy WLTP, płacą za 10-dniową winietę tylko 12 zł. 4-krotnie mniej niż samochody spalinowe, które emitują normalne ilości CO2. Druga ciekawostka jest taka, że A5, które jedzie z nami, łapie się na ten limit, bo ono emituje 49 gramów CO2 na 100 km, więc winieta wynosi 12 zł, a ten emituje 51 gramów CO2 średnio na 100 km, więc musimy zapłacić 50 zł za winietę za niego, 10-dniową. Druga ciekawostka jest taka, że od 1 stycznia 2026 roku zmieniły się limity odliczeń, jak się kupuje samochód na firmę w Polsce. To jak jeżeli macie firmę, to wiecie. W przypadku aut spalinowych to jest ten limit amortyzacji albo odliczeń to jest wartość 100 tysięcy złotych. Dla samochodów elektrycznych to 225 tysięcy złotych netto, a dla samochodów typu PHEV, które emitują do 50 gramów CO2... powtórzyć? Nie, ja nie do Ciebie. Natomiast w przypadku aut PHEV, czyli plug-in, które emisje mają do 50 gramów na 100 km, to 150 tysięcy złotych netto. Ten samochód nie łapie się na ten limit 150 tysięcy, a A5, która z nami jedzie i ma emisję 45 gramów, już się łapie. Więc takie niuanse teraz się wydarzyły. No, wjeżdżamy do Czech. Tu będziemy jechali troszeczkę wolniej, bo mamy ograniczenia chyba do 120 km na godzinę albo do 130. Zostało nam 568 km do celu. 5 godzin 20 minut, jak dobrze widać tutaj, więc mam nadzieję, że za 100 km się zatankujemy i już na jednym zbiorniczku dojedziemy, natomiast pewnie wokół Wiednia, gdzie jest często ograniczenie do 80 na godzinę, na granicy z Czechami i Austrią, gdzie jest taki odcinek 20 km, gdzie nie ma autostrady, tam pewnie będzie wykorzystywał głównie silnik elektryczny sobie, więc to zużycie paliwa powinno nam jeszcze spaść, szczególnie, że tutaj w Czechach też obowiązują trochę niższe ograniczenia prędkości, ale już otwierają eksperymentalne odcinki, na których jest 150 km, ale my niestety takim nie będziemy jechali. Kureczny Riżek w Fauste. Polecam, jak wjedziecie do Czech, na każdej stacji benzynowej chyba jest. Sosu tylko mało. Zatankowani. Ja trochę energii też muszę zyskać, bo jeszcze 493 km do celu i jest po tankowaniu challenge. Bo jak zalaliśmy auto do pełna, to pokazuje nam na zbiorniku, że zrobimy 450 km plus 73 na elektryce, bo ciągle mamy 76%. Jak wyjeżdżaliśmy ze stacji, to zużył 1% na przyspieszenie i włączenie się do ruchu. Więc tu 520, tu 490. Tylko 30 km zapasu nam zostaje i ciekaw jestem, jak on naprawdę rozdystrybuuje sobie całą tę energię na dalszym odcinku. Pewnie w okolicach Wiednia będą już koreczki, 80 na godzinę, więc tam będzie jechanie 80 na godzinę na elektryce, no zobaczymy, no. Tak czy siak, prawie 400 km za nami, przed nami jeszcze niecałe 500. Ahoj!
Österreich! Zmiana kraju. Austria. Witamy. Mamy średnie zużycie paliwa 7,7 litra. Zużyłem całe 5% baterii w tym czasie przy przejeździe przez Czechy i większość przez ostatnie 20 km, ponieważ tu nie ma autostrady łączącej Czechy z Austrią. Trzeba 20-25 km przejechać takimi drogami 70-80 na godzinę. Więc tutaj rzeczywiście używał sobie silnika elektrycznego głównie. Niemniej zasięg mam nadal 360 km, taki na benzynie i 92 km na prądzie. Cicho. 92 km na prądzie, czyli razem jakieś 450 km jeszcze, a do celu mi zostało 331 i 3 godziny jazdy. Winieta kosztuje 13 euro tutaj na Austrię i niezależnie od tego, czy jedziecie elektrykiem, czy jedziecie samochodem spalinowym, czy jedziecie hybrydą, kosztuje dokładnie tyle samo. Nie ma żadnych zwolnień, obowiązuje każdego. Na 10 dni te 13 euro, więc jako tranzytowa naprawdę spoko cena może być. Ważne, że nie trzeba płacić za odcinek, zatrzymywać się. Tę winietę najlepiej kupić elektronicznie. Jeszcze można w 2026 roku nabyć ją również fizycznie zaraz po przekroczeniu granicy, ale można też to zrobić elektronicznie. Czechy już tylko winieta elektroniczna i to, co mogę Wam doradzić, to jak wpiszecie winieta Czechy albo winieta Austria w wyszukiwarce w internecie, to wyskoczą Wam pośrednicy. Pośrednicy potrafią sobie brać razy 2 za te winiety. Najlepiej kupicie bezpośrednio. Jeżeli chodzi o winietę czeską, to robicie to na Edalnice, takiej stronie, bo tak się nazywa ten operator autostrad czeskich. A jeżeli chodzi o Austrię, to Asfinag. Wpiszecie sobie Asfinag, to od razu wyskoczy Wam strona. Bezpośrednio na niej sobie kupujecie, jest najtaniej. Wtedy 13 euro to kosztuje, bo tak to potrafią sobie brać i ponad 20 euro za tę 10-dniową. Ciekawostka, jeżeli chodzi o Austrię, jest taka, że często pojawiają się ograniczenia prędkości, szczególnie wokół dużych ośrodków miejskich, na obwodnicach, gdzie macie na przykład 80 albo 100 na godzinę, a pod spodem bo to są te elektroniczne wskazania ograniczeń prędkości, a pod spodem jest dopisane IGL. I to jest skrót od Emission Gesutzschutz Luft, czy jakoś tak. I to są ograniczenia prędkości w momencie, kiedy jest słaba jakość powietrza w danym miejscu. Na przykład jest duży ruch, są korki, albo po prostu jest natężenie różnych substancji i spalin w powietrzu zbyt duże i wtedy każą Wam zwolnić. Ale uwaga, dotyczy to ograniczenie tylko samochodów spalinowych. Elektryki mogą jechać nadal zgodnie z przepisami 130 na godzinę, więc wszystkie spalinowe jadą prawym, 80 albo 100 na godzinę, ale Wy wszystkie elektryki mogą sobie śmigać z dozwoloną prędkością 130 na godzinę. Z drugiej strony są takie odcinki, ale już nie autostrad, tylko jakichś dróg lokalnych w Austrii, gdzie wprowadzono specjalne dopłaty, że trzeba dopłacić, jeżeli się jedzie elektrykiem, który ma duży akumulator. Takie do 45 albo 50 kWh są zwolnione z tej opłaty, a te, które mają większy akumulator, muszą płacić dodatkowo, bo są zbyt ciężkie i bardziej niszczą drogę w związku z tym. I sobie tak ustawodawcy ci lokalni wymyślili, samorządy, że tam trzeba będzie dopłacić do jazdy elektrykiem. To takie dwie ciekawostki. No, a my śmigamy dalej, zostało nam 327 km. Mało zużyłem tego akumulatora, 67% teraz, bo jeszcze jak przejeżdżałem przez granicę, to był taki odcinek, gdzie parę kilometrów było można pokonać tylko na prądzie, więc niewiele, jeszcze nawet połowę akumulatora nie zużył. Ciekaw jestem, kiedy ma zamiar to zrobić. Może jak już będę dojeżdżał do samego Hinterstoder i tam stwierdzi, że jest, nie wiem, pod górkę, boczna droga, no to dawaj, tam użyjemy akumulatora. No ale się okaże, zobaczymy. Na razie śmigamy normalnie na Wiedeń, z Wiednia w prawo w kierunku Salzburga. Ahoj! A w zasadzie teraz to już Guten Abend albo bis zu sehen. 20 minut zostało do celu, 25 km i powiem Wam, że byłem zdziwiony, bo cały czas utrzymywał poziom naładowania baterii na poziomie 36-37%. Wjechaliśmy w strefę odcinkowego pomiaru prędkości, były znaki i tuneli. I on automatycznie przy 100 na godzinę, a w zasadzie przy 105 licznikowo
wszedł sobie w tryb elektryczny i cały czas jedzie na elektryku od kilku kilometrów. Podobnie było na obwodnicy Wiednia. Cały czas jak jechaliśmy 120, 130, choć to jechał sobie cały czas na silniku spalinowym, chociaż na elektryku może jechać nawet 140. A jak wjechaliśmy tylko na obwodnicę Wiednia, zaczęły się ograniczenia między 80 a 100. W zasadzie całą obwodnicę Wiednia pokonał wyłącznie na elektryce i wtedy spadł nam poziom naładowania tej baterii z 70 do około 40%, 40 kilku procent. I generalnie były węzły, gdzie się zwalnia do 80-100 na godzinę, używał sobie elektryka. W trasie cały czas utrzymywał poziom naładowania baterii, jak jechaliśmy 120-140, w ogóle nawet o procent się ona nie zmieniała. O, znowu w elektryce. Nawet jeżeli zostanie mu na 10 km zasięgu, uważam, że petarda działa ten asystent jazdy hybrydowej. Mnóstwo zmienia w przypadku PHEV-a, w przypadku hybrydy typu plug-in, bo bardzo efektywnie działa i sprawia, że zużycie paliwa utrzymuje się naprawdę na super poziomie. Zanim powiem Wam, jakie jest zużycie paliwa, to weźcie pod uwagę, że cały czas jechałem nie jak emeryt za tirami, tylko generalnie nawet deczko powyżej ograniczeń prędkości tutaj, jeżeli chodzi o prędkościomierz, bo przekłamuje on. Jak jechałem 130, to na GPS-ie miałem 123-124, więc jechałem 137-140, tak żeby to była prędkość 130 na GPS-ie tutaj w Austrii. Podobnie w Czechach, w Polsce na 140 jechałem 145 miałem zadaną, więc to było tam 137 powiedzmy. Więc cały czas tutaj na prędkościomierzu to było powyżej tych ograniczeń prędkości. Przejechaliśmy w tym momencie, jeszcze mamy 20 km do celu, 845 km w czasie 7 godzin 18 minut. To jest dowód na to, że czas mamy naprawdę dobry i generalnie wyprzedzaliśmy większość samochodów, bo większość zdecydowana kierowców jedzie zgodnie z ograniczeniem prędkości, ale tym tutaj na prędkościomierzu, a nie na GPS-ie. Średnie zużycie paliwa w tym momencie to, uwaga, 7,6 litra. 7,6, 7,5 litra paliwa, a jeszcze mam energię w akumulatorze. Więc jeszcze jest szansa, że zejdę do 7,5 dokładnie. 7,4 no nie spodziewałbym się. Uważam, że jak na samochód, który jest autem spalinowym, jest hybrydą typu plug-in, który przejechał prawie 900 km, który ma 367 koni, który robi setkę w 5,3 sekundy, który załadowaliśmy gratami, cały bagażnik, gdzie siedzę ja, gdzie siedzi silny, który waży razem z akumulatorem, razem z silnikiem elektrycznym, razem z paliwem, razem z nami tutaj jakieś 2,5 tony, to jest to absolutnie fenomenalny wynik. Myślę, że gdybym tak jechał dieslem 2.0, to spaliłbym, może litr mniej, ale diesel 2.0 ma 204 konie mechaniczne, no i jest o 3 sekundy wolniejszy do setki. Myślę, że gdybym jechał tutaj dieslem 3.0, jaki Audi wprowadza w tym modelu, to zużycie paliwa byłoby porównywalne. Przy czym tutaj mam auto, którym na przykład na co dzień po mieście mogę 100 km sobie przejeżdżać tylko na prądzie. A nawet dojeżdżać do tego miasta, tak jak mieszkam w Grodzisku, 40 km, 40 wracać i robić to tylko na prądzie, czyli najekonomiczniej jak się da, najciszej, najbardziej komfortowo. 13 km mi zostało do celu, 13 minut i cały czas jedzie już na elektryce, jest 20% akumulatora i 17 km zasięgu. Wygląda na to, że naprawdę dojadę po prostu z zasięgiem kilku kilometrów na elektryce. Tak sobie tutaj idealnie na sam koniec, gdzie jest głównie ograniczenie do 100, bo jest bardzo dużo tuneli, wykorzystuję ten akumulator. Zdziwiony byłem, bo całą drogę sobie podtrzymywał ten akumulator. A teraz widzę, że na sam koniec go sobie zostawił do wykorzystania tu, gdzie są tunele i ograniczenie do 100, bo wiedział o tym, że tutaj tak będzie. A teraz zjeżdżamy już z autostrady, zostanie nam 10 km do celu i będzie już moim zdaniem korzystał wyłącznie z silnika elektrycznego. Co więcej, w tym momencie jesteśmy na wysokości 476 metrów nad poziomem morza i jeszcze musimy pokonać ponad 100 metrów w górę.
takie przewyższenie. Więc prawdopodobnie jeszcze założył sobie, że jadąc pod górę będzie wykorzystywał nieco więcej energii, bo na razie pokazuje mu tu 11 km, 10 do celu, a tutaj mamy 15 km zasięgu. No jestem mega ciekaw, naprawdę, jaka będzie końcówka tej przygody, bo jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak działa ten asystent jazdy hybrydowej. 14% baterii, 9 km zasięgu, cały czas jedziemy pod górę, do celu zostało 6,3 km, 8 km zasięgu. Jak on to wyliczył w ogóle? Wygląda na to, że dojadę pod hotel i będzie 0 km zasięgu, a zużycie paliwa już spadło w tym momencie do 7,5 litra. Wiedział rąbany, że będzie tutaj pod górkę, że będzie boczna droga, że będzie potrzebował więcej energii nawet, żeby podjechać pod tą górkę, więc na początku różnica pomiędzy wskazaniem tego i tego to była około 6 km, a już teraz skurczyła się do 2 km. Mówiąc krótko, bierze pod uwagę ten asystent hybrydowy nawet topografię terenu. Nie tylko wskazania z samego GPS-u, nie tylko wskazania z radarów i z kamer, ale wiedział także to, że będziemy jechali pod górę, więc sobie założył jakiś tam margines, jakiś bufor, a tu będzie mi potrzebne troszkę więcej energii. No, jakie emocje, kurna, jak na torze. Ale serio to jara człowieka, bo w życiu się nie spodziewałem, że tak dobrze będzie to działało. Myślałem, że to takie, wiecie, kotka przy pomocy młotka, za przeproszeniem. Fajnie. I śnieg mamy. Tyle dosłownie, o tyle, co kot napłakał, a raczej nawet nasikał. No i jesteśmy. Na koniec powiem Wam tylko tyle. No widać, że dojechałem. 864 km w czasie 7,5 godziny, średnie zużycie paliwa 7,5 litra plus 20 kWh z akumulatora, które kosztowały, ładując w domu ten samochód, 20 zł. Równiutkie. Czyli równowartość 3 litrów paliwa. Na dystansie 864 km. Podsumuję to krótko. W wypadku tego samochodu i tej technologii hybrydowej hasło Audi pod tytułem Vorsprung durch Technik, przewaga dzięki technice, nie jest ani trochę nadużyciem. Audi zrobiło naprawdę zajebistego plugina. Takiego plugina, który wreszcie ma sens nie tylko do miasta i czasami na jakiś dłuższy wypad, tylko może być realną alternatywą dla diesla. A to wszystko dzięki akumulatorowi, a przede wszystkim efektywnemu zarządzaniu tym asystentem hybrydowym, który nie wymaga od Was żadnej uwagi, bo wszystko za Was po prostu załatwia. Dziękuję bardzo. Idę spać, a rano na narty.